Słuchajcie, czy wiedzieliście, że ta moneta wcale nie miała być ćwierćdolarówką? To niesamowite, ale pierwotnie planowano ją jako monetę półdolarową, by z wielką pompą uczcić 200. rocznicę urodzin Jerzego Waszyngtona. Dopiero nagła decyzja Kongresu w 1931 roku zmieniła jej przeznaczenie. Ale to nie wszystko. Spójrzcie uważnie na tę małą literę P przy warkoczu prezydenta. Widzicie, jaka jest niewyraźna, jakby zalana. To nie jest zwykłe zużycie. To rzadki moment, w którym maszyna w mennicy w Filadelfii po prostu się zapchała. Dzisiaj opowiem Wam o ćwierćdolarówce z 1980 roku, która skrywa w sobie tajemnicę zapchanego stempla i historię wielkiego przejścia od srebra do miedzi. Obiecuję, że po tym filmie sprawdzicie każdą monetę w swoim portfelu. Mamy przed sobą ikonę amerykańskiej numizmatyki. $250 z 1980 roku. To moneta, która narodziła się w czasach wielkich zmian w USA. To był rok, w którym Ameryka żyła igrzyskami w Lake Placid i politycznym starciem Cartera z Reaganem. Co jednak najważniejsze dla nas, kolekcjonerów, to właśnie w 1980 roku mennica w Filadelfii po raz pierwszy w historii zaczęła umieszczać znak mennicy P na ćwierćdolarówkach. Wcześniej brak znaku był ich znakiem rozpoznawczym. Ten egzemplarz to zatem pionier, jeden z pierwszych roczników, który dumnie nosi literę P obok wizerunku pierwszego prezydenta USA. Przejdźmy do konkretów, do tego, co czujecie pod palcami. Ta moneta to miedzionikiel platerowany na miedzianym rdzeniu. Do 1964 roku Waszyngtony były bite w 90% srebrze, ale rosnące ceny kruszcu zmusiły Amerykę do oszczędności. Nasz egzemplarz waży 5 gramów i 67 setnych. Ma średnicę 24 mm i grubości niecałych 2 mm. To, co widzicie na krawędzi, ten charakterystyczny ząbkowany rand, to nie tylko ozdoba. To Reeded Edge, który w dawnych czasach chronił srebrne monety przed obcinaniem brzegów przez oszustów. Tutaj jest już nieco wytarty, ale wciąż daje ten charakterystyczny opór pod kciukiem. Spójrzcie na ten awers. John Flanagan, autor projektu, stworzył w 1932 roku wizerunek, który stał się nieśmiertelny. Lewy profil Jerzego Waszyngtona emanuje spokojem i siłą. Napis Liberty powyżej głowy i In God We Trust po lewej stronie to fundamenty amerykańskiej ideologii. Na rewersie mamy z kolei majestat w czystej postaci. Bielik amerykański lub Bald Eagle z rozpostartymi skrzydłami. Siedzi na wiązce strzał, symbolizującej gotowość do obrony, a u dołu zdobią go gałązki oliwne, znak pokoju. Mimo że ten konkretny egzemplarz jest w stanie VF, czyli bardzo pięknym, i widać na nim ślady długiej podróży przez tysiące rąk, to wciąż zachwyca swoją kompozycją. I tutaj dochodzimy do serca naszej opowieści, czyli błędu menniczego. Przyjrzyjcie się jeszcze raz tej literze P. To tak zwany Field Mint Mark, zapchany znak mennicy. Podczas bicia w zagłębienie stempla, które powinno uformować środek litery, dostał się smar lub opiłki metalu. Efekt? Litera wygląda na pełną, jakby była kleksem. To drobna anomalia, ale dla pasjonata to dowód na życie maszyny menniczej. Co więcej, czy wiedzieliście, że choć wybito ich ponad 635 milionów sztuk, to egzemplarze w idealnym stanie, tak zwane MS-67, potrafią osiągać na aukcjach ceny przekraczające $900? Nasz egzemplarz ma duszę obiegu, ma te mikrorysy i szarą patynę, które opowiadają historię codziennych zakupów Amerykanów przed 40 lat. A jak to wygląda u Was? Czy w Waszych kolekcjach znajdują się monety z błędami? Może macie jakieś zapchane litery albo przesunięcia stempla, których nigdy wcześniej nie zauważyliście? Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy wolicie takie obiegowe ciekawostki, czy celujecie tylko w monety prosto z mennicy. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii i tego, czy udało Wam się kiedyś znaleźć srebrną ćwierćdolarówkę sprzed 1965 roku w zwykłej reszcie z zakupów.
Patrząc na tę monetę z 1980 roku, widzimy kawałek historii, który przetrwał dekady zmian. Od planów na półdolarowkę, przez zmianę składu metalu, aż po drobny błąd w Filadelfii. To wszystko jest tu zapisane. Dziś dziękuję za tą wspólną podróż. Każda moneta to brama do przeszłości, a ten ćwierćdolarowiec z 1980 roku jest tego najlepszym przykładem. Jeśli lubisz połączenie danych technicznych, historii i symboli, zostań z nami na dłużej. W kolejnych odcinkach zajrzymy do monety, które pod lupą odkrywają mistrzostwo projektantów i opowieści o swoich epokach. Twój komentarz napędza algorytm i pomaga nam docierać do kolejnych pasjonatów. Jeśli chcecie odkrywać świat numizmatyki razem z nami, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie polubienie. Mały gest, wielkie znaczenie.